Cześć, witam na moim kanale i zapraszam na kolejny film uczący wyplatania z papierowej wikliny. Moi drodzy, już niedługo Mikołajki, 6 grudnia, a więc czas, gdzie każdy z nas, czy nasze pociechy, spodziewa się jakichś drobnych upominków od świętego Mikołaja. U nas na Kaszubach jest taki zwyczaj, że w przeddzień Mikołajków czyścimy buty, szczególnie nasze dzieci, i stawiamy taki but na parapet okienny, spodziewając się, że rano znajdziemy w nim słodkości czy inne drobne upominki. Jeżeli wasze dziecko jest za małe, aby samodzielnie wyczyścić but, po prostu mu się nie chce, możecie przygotować taki but świętego Mikołaja, a więc do dzieła, jeszcze zdążycie przed Mikołajkami. Ja tylko uprzedzam, że jest to praca z tych trudniejszych i wskazana raczej dla osób, które już wcześniej miały styczność z papierową wikliną i znają chociaż podstawowy splot i nie mają z nim problemu. Zapraszam do nauki. Wyplatanie buta musicie zacząć od przygotowania sobie spodu. Spodu, tak jak już wspomniałam, z tektury. U mnie jest to tektura lita. Ona charakteryzuje się tym, że nie ma tutaj pomiędzy tymi tekturkami żadnej wolnej przestrzeni. Ona jest dosyć sztywna, dosyć twarda, są jej różne grubości. W każdym razie świetnie nadaje się do wyplatania, ponieważ mocno trzyma konstrukcję, mocno trzyma formę. To jest podeszwa buta. Jak taką podeszwę wykonać? Najlepiej ją sobie odrysować na jakimś wzorniku, czyli najpierw musicie przygotować model. Ja do tego celu użyłam zwykłej takiej osłonki od storczyka przy jednym równym boku. Dokładamy tę naszą doniczkę równiutko do brzegu. Odrysowujemy kółko. Tak mniej więcej. I również przy tym samym brzegu dokładam do tego małego kółka to kółko duże. Odrysowuję. To już powoli jest nasza wielkość stopy tego spodu buta. I teraz wystarczy tutaj, gdzie te dwa okręgi są blisko brzegu, naznaczyć sobie tylko takie leciutkie wgłębienie. Natomiast z tej strony, gdzie te okręgi były bardziej oddalone od brzegu, zaznaczam to wgłębienie większe. I to będzie nasz wzór podeszwy buta. To wystarczy wyciąć i mieć jako wzór na powielanie tych butów później kiedyś tam w przyszłości. Kiedy model odrysujecie na tej docelowej tekturze litej i ładnie naokoło wytniecie, chciałabym, żebyście wokół wykonali otwory po to, aby przełożyć przez nie rurki osnowy. Jak widzicie, jest to troszeczkę inna technika. Tym razem nie mamy dwóch kartoników, pomimo tego, że jest to kosz z tekturowym dnem, nie mamy dwóch kartoników, pomiędzy które wklejamy rurki, natomiast mamy kartonik tylko jeden i rurki będą trzymały się na zasadzie otworów, przez które je przełożymy i przepleciemy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ale najpierw musimy naszą tekturkę, nasz spód buta podziurkować właśnie w taki sposób. Te odległości pomiędzy kolejnymi otworami to około 2 cm. Przy wielkości kartonika wzdłuż około 23 cm i w poprzek około 13 cm. Tych otworów naokoło powinno być 26 do 28. A otwory te wykonuję zwykłym dziurkaczem biurowym, po kolei przykładając i tak na oko już specjalnie, tylko nie mierząc, robię otwór za otworem mniej więcej w odległości 2 cm od siebie. Rurki musicie połączyć. Ja połączyłam kolor czerwony z kolorem brązowym. Z tego brązu wykonany będzie ten właśnie rand buta, ten ozdobny brzeg, natomiast rurki osnowy będą tutaj dalej sobie biegły do góry i tworzyły konstrukcję do wykonania całej reszty mikołajowego buta. Bierzcie rurki po kolei i wkładajcie od spodu w każdy pojedynczy otwór, tak żeby tutaj zostało kawałeczek brązowej rurki, a reszta tej brązowej rurki musi wychodzić na zewnątrz.
Wiem, że wygląda to nieco przerażająco, ale tak jest na samym początku. Zaraz zobaczycie, że zaczynacie ten bałagan ogarniać i da się z tego wypleść naprawdę fajny but. Zaczniemy sobie w miejscu, gdzie jest tył buta, pamiętając o jednej zasadzie. Rurka czerwona jest rurką osnowy, natomiast rurka brązowa jest rurką, z której później wypleciemy rand, czyli ten dół. A więc czerwona rurka musi pójść do góry i ja sobie pierwszą rurkę czerwoną zagięłam. Na nią zahaczam dwie złączone rurki, tak jak przy normalnym wyplataniu. Tymi rurkami będę wyplatać. Natomiast to jest moja rurka osnowy. Rurki brązowe będę układała z prawej strony rurek czerwonych, które są na dole w tej chwili, a za chwilę będą u góry jako osnowa. Czyli moje brązowe rurki będą sobie sterczały na samym dole buta, czekając na swoją kolej wyplatania. Zahaczyłam pierwszą rurkę. Teraz robię splot, czyli robię to moje skrzyżowanie jak w splocie ósemkowym, bo splotem ósemkowym będziemy pleść. Przygotowuję kolejną parę. Kładę rurkę brązową, a rurkę czerwoną podnoszę do góry. Tak, to jest ta para rurek, które były przełożone przez otwór. Przytrzymuję, robię splot i zahaczam jak przy normalnym splocie ósemkowym. Jeden splot, dwie rurki brązowe leżące na płasko. Rurka brązowa na dół w poziomie, rurka czerwona do pionu. Robię splot ósemkowym i zahaczam czerwoną rurkę, jednocześnie pilnując, aby rurka brązowa była w poziomie, zawsze przechodząc za tą czerwoną rurką osnowy. Osnowa do naszego warkocza i ta część, którą wyplatamy. Tak muszę przejechać naokoło. Mam nadzieję, że dotarłyście mniej więcej do tego momentu, gdzie ja, a więc do punktu, w którym zaczynaliśmy nasze wyplatanie. Ja wiem, że nie było łatwo. Proszę Was, niech Was to nie zniechęca. Przy którejś próbie na pewno się uda. A tak jak już mówiłam wcześniej, nie jest to wyplatanie dla osób początkujących. Tutaj splot ósemkowy musi być naprawdę dobrze opanowany. A więc jedziemy dalej. W tej chwili rurki brązowe, te, które będą służyły do wyplecenia dolnego warkocza, czekają sobie na swoją kolej, a więc lecimy naokoło splotem ósemkowym. 4 rzędy są wyplecione absolutnie na prosto. Teraz chciałabym zacząć nadawać kształt temu noskowi buta, taki, żeby był lekko półokrągły, jednocześnie nieco ten but zwężać, też właśnie, żeby uzyskać tą formę buta Mikołaja. A więc będziemy popychali rurki osnowy do środka, nadając kształt buta. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Będziemy dodawali tutaj z przodu rurki do wyplotu, tak żeby tych okrążeń z przodu, tych rządków wyplecionych z przodu było więcej niż z tyłu. Czyli tutaj jest więcej rządków wyplecionych niż wyplecionych tutaj z tyłu. I trzecia rzecz. Będziemy pozbywali się niektórych rurek osnowy, łącząc je najpierw w pary, a później ucinając, tak żeby tą formę buta również nadać i również zachować. Mniej więcej z tej części rurek, czyli prawie od połowy buta, zaczynajcie rurki pochylać do środka, czyli w głąb i jeszcze w tą stronę, czyli tak. Tu już tylko palcami jesteśmy w stanie to zrobić. Pochylam rurki, popycham palcem do środka, żeby ładnie wypracować nosek. Przejadę mniej więcej do połowy buta. I teraz tutaj, po tym 7. okrążeniu, chciałabym tutaj z przodu dołożyć ten jeszcze jeden rządek, który będzie naddawał tej objętości z przodu buta. Zaczynamy mniej więcej w tym miejscu, czyli to jest taka prawie połowa. Zahaczam 2 rurki, tak jakbym zaczynała splot ósemkowy. Ja lubię to zrobić tym węższym końcem. I ten kawałeczek przepleciemy normalnie z
splotem ósemkowym, cały czas pilnując, żeby rurki schodziły się do tyłu buta, w stronę pięty i jeszcze na zewnątrz. Robię to do momentu takiego, jak robiłam, jak zaczynałam, tak? Czyli ta tutaj odległość mniej więcej musi być taka sama, mniej więcej taki kawałek przodu. I teraz te rurki zakończę. Utnę i zahaczę o rurkę osnowy i kolejną utnę. Tutaj mamy ten splot poprzedni i też zahaczę o rurkę osnowy. One mogą sobie tak zostać. Jedziemy dalej naszą zwykłą ósemką, tymi rurkami, którymi jechaliśmy przed chwileczką. To dolne okrążenie, to całe okrążenia pełne. Dojechaliśmy do miejsca, w którym zahaczyliśmy te poprzednie rurki dołożone i przejeżdżamy nad nimi. Traktujemy je jako poprzedni splot, czyli normalnie dalej wyplatamy. Widzicie? Po prostu sobie przejeżdżam nad nimi, traktując je jako splot poprzedni. Teraz już mocno musicie te rurki zginać. Tutaj te rurki dołożone mi się kończyły i też się nimi nie przejmuję, one zostaną tam w środku. Ja nad nimi przejeżdżam normalnym moim splotem. Ta część to były te rurki dołożone. Ta część to jest mój normalny splot, który jedzie naokoło, a więc czas, żeby znowu zrobić rurki dołożone. Zaczynałam przy tej rurce osnowy i teraz to dokładanie przesuwam o jedną rurkę dalej, bliżej czubka buta. Jak zaczynaliśmy przy tej, zaczniemy w tej chwili przy tej rurce. Znowu zahaczam w dowolnym miejscu tutaj dwoma rurkami i robię nosek. Dokładam kolejny splot do noska. Znowu ucinam. Chowam jedną rurkę. Ucinam tą dołożoną. Zahaczam. Chowam ją gdzieś do środka i wracamy do mojego normalnego splotu. Troszeczkę ten but się lubi przekrzywiać w jedną stronę. Ja go tutaj muszę naprostować i dalej wyplatamy. W tym miejscu, jak widzicie, rurki już zaczynają te w środkowej części buta mocno zbliżać się do siebie, ponieważ te rurki popychaliśmy tutaj do przodu, do tyłu buta, więc ja je sobie złączę i przejadę przez dwie. Tak, czyli zrobię połączenie tych rurek, żeby później się jednej z nich pozbyć. Przejeżdżam nad tymi dołożonymi rurkami. Jadę dalej. Tu mi się też już robi gęsto, więc tutaj też pewnie niedługo będę pozbywać się kolejnej rurki. Po tamtej stronie te dwie rurki nam się spotkały, więc myślę, że takie samo spotkanie zrobimy i ze strony przeciwnej. Czyli te rurki będziemy tu ze sobą zwężać, żeby się ich później pozbyć. I znowu o jedne rurki dalej niż poprzednio. I teraz ucinam. Pamiętacie, tutaj były dwie rurki złączone. Ja je jeszcze raz przejadę przy tym łączeniu, żeby one się mocno razem trzymały. Tu mieliśmy rurki dodane, więc muszę przejechać nad nimi. Zobaczmy, jak ten but z przodu wygląda. Czy jeszcze wymaga dodania? Myślę, że jeszcze jeden raz dodamy rządek. Bardzo dużo w tym bucie, w kształcie buta zależy od Waszej wizji, od Waszej własnej twórczej inwencji. Ja tylko mogę podpowiedzieć Wam mniej więcej, jak to należy zrobić, natomiast już sam kształt, już sama forma, to już naprawdę należy przede wszystkim do Was. Myślę, że w tym momencie już nie będę dodawała tych okrążeń, tylko będę wyplatała do góry, tutaj lekko jeszcze formując w ten sposób i ciągnąc splot do góry. Oczywiście w miarę potrzeby, pozbywając się rurek osnowy, czyli łącząc je w pary i ucinając tą jedną niepotrzebną.
przez takie zbliżanie tych rurek do siebie zmniejszacie obwód całego buta. A o to chodzi, żeby on na końcu był wąską cholewką. Z tych wszystkich rurek, które na początku stanowiły cały jego obwód, musi nam się zrobić obwód samej cholewki. Zobaczcie, że to wyplatanie idzie nam coraz szybciej, dlatego że tych rurek po prostu jest coraz mniej osnowy. Mamy coraz mniejszy koszyk do wyplecenia. Z takiego dużego kosza, który był na początku, z dużego obwodu, został nam taki malutki obwód, praktycznie tą całą połowę rurek żeśmy wygubili. Pamiętacie, ich było na początku 26. Ile nam zostało? Zostało 16, czyli zgubiliśmy aż 10 rurek osnowy. Myślę, że mniej więcej na tym etapie zakończymy wygubianie tych rurek osnowy i będziemy dalej robić już tylko cholewkę, czyli część buta, która w sposób prosty pociągnie go do góry i sprawi, że stanie się on po prostu wyższy. Ten but z założenia jest butem na jakiejś słodyczy, na jakiś drobny upominek dla dziecka czy dla ukochanej osoby, na Mikołajki, a więc ta przestrzeń w środku musi być spora. To nie może być wąskie gardło, do którego nie włożymy nawet czekolady. Musi być miejsce na jakiś właśnie upominek mikołajowy. W ten sposób zrobię w górę, myślę, 4-5 rządków. Już niczego nie dodając i niczego nie ujmując, robiąc tylko w górę wysoki koszyk. Zrobiłam około 10 rządków tym ściegiem ósemkowym, bez dodawania również bez odejmowania rurek osnowy, czyli tak jak zwykły koszyk. Taki mniej więcej kształt budka mi się udało wykonać, czyli rurki osnowy lekko rozchylałam na zewnątrz. Tu są te rurki osnowy, którymi wyplatałam. Ja je w tej chwili blisko osnowy utnę. Będę teraz tego buta zakończać splotem warkoczowym. Splotem warkoczowym w 4 ruchach. Taki splot warkoczowy pokazywałam na moim kanale, uczyłam, a więc zapraszam do filmu, zobaczcie jak go się wykonuje. A ja w tej chwili szybciutko ten splot wykonuję w tej chwili. Pierwszy ruch. Ruch składający się z 2 etapów. Wykonuję drugi ruch ze splotu warkoczowego, czyli w tej chwili wszystkie rurki osnowy znajdą się w górze. I teraz gdziekolwiek zaczynając, wykonuję część trzecią. Czyli zakończam ten mój warkocz. Warkocz skończony, zrobiony zgodnie z zasadami. Oczywiście rurki, które pozostały tutaj pod spodem, zostały ucięte i schowane pod warkocz. I teraz chciałabym Wam pokazać, co zrobić z tym dołem. Po co ja zostawiłam tą dolną część? Otóż chciałabym sobie zrobić taki rancik. Jak to zrobić? A bardzo prosto. To pamiętacie, jest osnowa, ta druga część osnowy wychodząca
od środka na zewnątrz. Teraz też zrobimy z niej taki prawie że warkocz. W pierwszym ruchu wszystkie rurki zaginam w prawo i do góry. Tak jak się robi rancik. I tak muszę przejechać naokoło cały but. Ostatnia rurka musi się tutaj zahaczyć. Tak to wygląda z tej strony. I co teraz? I teraz to samo, tylko w prawo i na dół, ale zahaczając się tutaj o ten splosik. Widzicie? Czyli rurka jest zagięta w prawo, przechodzi za tą rurką i zahacza się tutaj o to oczko, które zrobiliśmy przed chwileczką. No. I jak to wygląda? Jest wszystko przełożone tutaj pod spodem. Z boku wygląda to tak. Wystarczy teraz wszystkie te końcówki elegancko uciąć mniej więcej na tej wysokości. Tak zróbcie naokoło i lekko podklejcie końcówki. Końcówki obcięte, tak to wygląda od spodu, za chwileczkę je jeszcze leciutko podkleję, a później but zawędruje do lakierowania. Oczywiście trzeba go polakierować również od środka, tyle ile sięgniecie pędzlem, jedna warstwa w zupełności wystarczy. Jak wyschnie, but będzie gotowy do zdobienia, do strojenia. Ja tu mam przygotowany inny but, już wyschnięty, już polakierowany, bardzo sztywny. I jak go wykańczamy, jak go stroimy? Otóż wokół górnego rantu przykleję kawałek sztucznego futerka. Jest to paseczek o szerokości około 2 cm, wycięty według obwodu buta, który w tej chwili przykleję na klej na gorąco. Zostało mi jeszcze udekorowanie przodu buta. Bardzo lubię w tych moich dekoracjach używać gałązek naturalnych, gałązek tui, gałązek świerku czy jodły. Wiem, że powiecie, no takie gałązki są niepraktyczne, gałązki po roku praktycznie są zeschnięte i nie wyglądają dobrze. Dlatego ja moje gałązki nie przyklejam do ozdób, tylko je przywiązuję, po to właśnie, abyście za rok osoby obdarowane, czy ci, którzy zdecydują się kupić taką ozdobę ode mnie, mogli taką ozdobę po prostu wymienić. Gałązki znajdziecie w każdym parku, i wymienić w danej ozdobie wtedy, kiedy ona już się zestarzała i zeschła. Teraz ją przywiązuję. Dopiero do tego przywiązuję moją ozdobę. Ja tu wybrałam kolorystykę biało-srebrzystą. Na innych butach oczywiście możecie zastosować czerwień, możecie zastosować złoto. To wszystko są kolory świąteczne. Bardzo to ładnie będzie wyglądało. I z pewnością wytrzyma do świąt, a na Nowy Rok, po Nowym Roku, na kolejne święta, taką wstążeczkę, taką ozdobę możecie sobie wymienić w własnym zakresie. Moi drodzy, mam nadzieję, że udało Wam się wypleść taki lub podobny but, że mieliście przy tym sporo frajdy i że z przyjemnością będziecie oczekiwali tych wspaniałych świąt Bożego Narodzenia, a jeszcze wcześniej 6 grudnia Mikołajków. Dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania moich filmów, do nauki, do prób swoich sił w papierowej wiklinie i oczywiście proszę o lajki, proszę o komentarze, proszę o subskrypcję mojego kanału. Do zobaczenia, do następnego filmu i wszystkim Wam życzę spokojnych, ciepłych, radosnych, dobrych, miłych, cudownych, kochanych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się cieplutko, pa!